Cześć, dzisiaj przedstawię Wam profil talii pod Janembę. W sumie jestem chyba aktualnie jedyną osobą, która gra teraz tym deckiem. No, nie jest to deck generalnie jakoś bardzo skomplikowany, co zresztą zaraz zobaczycie. Oczywiście sam lider pochodzi z Promosa. Jego efekt działa tak, że nie możemy mieć w talii kart o koszcie 5 lub więcej. I kiedy atakujemy dowolną kartę, to przeciwnik usuwa sobie 2 karty z góry talii, a my ciągniemy jedną. Kiedy się awakenujemy, untapowujemy dwie energie. I tutaj jest taki jeden z efektów, które działają tylko raz na grę. Jego pierwsze auto robi to samo, co na jego nieawakeniętej stronie, czyli ciągniemy kartę, przeciwnik usuwa 2 karty z góry talii przy naszym ataku i raz na grę możemy usunąć sobie jedną niebieską kartę z ręki i wtedy negujemy atak przeciwnika. Co ciekawe, jest to umiejętność auto, czyli nie używamy jej w normalnym counter window. Jeżeli na przykład przeciwnik użyje na nas karty Badring Laser, to możemy zaraz po naszej jednej kontrze użyć naszego autolidera, czyli być pewnym po prostu, że nas nie zaatakuje jakąś mocną, finiszującą kartą. Podstawą talii no to są oczywiście karty pod Janembę. Tutaj mamy Psyche Demona, jednodropówka, która ma 2 efekty. Możemy wybrać tylko jeden z nich. Pierwsza wersja to jest popatrzenie na 7 górnych kart z talii i wybranie jednego Janemby do ręki, a drugi efekt to popatrzenie na spód talii na jedną kartę i wybranie Janemby. Drugi efekt wydaje się dość słaby w porównaniu do pierwszego, jednak w połączeniu z resztą kart tak naprawdę w końcowej fazie gry częściej będziemy używać tego drugiego efektu. Co w drugiej kolejności? W drugiej kolejności karta Childish Heart Janemba w 4 sztukach. Niektórzy grają ją w 3, ja wolę bezpieczniej w 4. Tą kartę ewoluujemy za 2 kosztu. Ona ma oczywiście barierę. Jej umiejętność działa tak, że musimy zapłacić jedną niebieską energię i wybieramy sobie jednego Janembę z talii i wyrzucamy go do warpa. Wtedy przetasowujemy deck, wkładamy tego Janembę na spód i wybieramy z naszego warpa jednego Janembę o koszcie 4 i go zagrywamy. Tą kartę kombujemy sobie oczywiście z jedną z 4-kosztowych Janem, które możemy zagrywać, albo z promosowym Demon Sword Janembą, to karta promocyjna z Tournament Packa 5. I jego efekt działa tak, że wystawiając go, on ma deflecta, więc nie może zostać counterplayowany na przykład Cold Bloodlustem, ma 20 000 ataku i critical. Jego Activate Main działa w ten sposób, że kładziemy go na spód z decku, wywalamy przeciwnikowi jedną kartę ze stołu do warpa. Nie jest to oczywiście efekt KO, więc nie triggerujemy żadnych jego efektów. No i przeciwnik usuwa sobie 2 karty z góry talii. Tak jak już wspominałem, bardzo fajnie się to kombuje właśnie z Psyche Demonem, który może nam na przykład w kolejnej turze po zagraniu go wyciągnąć takiego Janembę z powrotem do ręki, lub ewentualnie możemy wybrać sobie Childish Heart Janembę o koszcie 3, który będzie nam po prostu w takiej sytuacji wyciągał kolejne Janembę. Oczywiście lepiej wyciągnąć Childish Heart Janembę, ponieważ wtedy za 4 kosztu energii będziemy mogli mieć 2 ataki. Kolejnym 4-kosztowym Janembą jest promo ze Special Packa Reality Bender Janemba. Jego auto jest troszkę bardziej skomplikowane i wymaga większego setupu, z racji tego, że nie możemy mieć żadnych kart na stole, żeby go zagrać za koszt 1. Bardzo się to przydaje, jednak bardzo łatwo generalnie, jeżeli się gra trochę za szybko, bardzo łatwo się pomylić. I tutaj w takim wypadku zawsze trzeba się zastanowić nad tym, jak się zaczyna turę. On działa bardzo podobnie do Demon Sworda, poza tym, że nie wyrzuca karty do warpa ze stołu przeciwnika, ma critical 20 000 deflect i nie ma activate maina, tylko on na końcu naszej tury idzie automatycznie na spód decku i usuwa przeciwnikowi 2 karty z góry talii. Te karty można bardzo fajnie kombować i tak naprawdę do 4. tury możemy mieć kilka ataków kosztem 3-4 energii. Czasami używa się 3 Reality Benderów i 4 Demon Swordów. Ja używam na odwrót akurat, ale to już zależy od preferencji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o taki czysty core tego decku, który nam pozwala usunąć przeciwnikowi karty z talii.
Standardowo tutaj zagrywamy 4 super combo. Jest to Great Saiyaman Town Hero, super combo z najnowszego startera. Daje nam to darmowe 10 000. Jeżeli mamy 5 kart w discardzie, w dropie, to dociągamy kartę. Tak naprawdę w tej talii używa się powiedzmy 12 super comb, dokładając tak zwane płatne super combo. Przykładem jest właśnie taki Unbreakable Super Saiyan Son Goku. Kosztuje 1 energii do combo 10 000 i kiedy kombujemy tą kartą, dociągamy kartę. Więc to jest, można powiedzieć, takie płatne super combo. Kolejną kartą tego typu jest Infernal Villainy Cell. No on tutaj działa dosłownie tak samo, czyli kosztuje 1 energii za 10 000 combo i dociąga nam kartę, kiedy kombujemy. Oczywiście tych kart, jak zresztą zauważyliście, to jest inny kolor niż niebieski, więc ich nie zagramy normalnie. One są tu tylko i wyłącznie po to, żeby kombować. Ta talia generalnie można uznać, że jest bardzo kontrolna i defensywna, dlatego musimy mieć oczywiście przynajmniej 4 nowe kontry. Dimension Magic, Counter Attack, jeżeli twój lider jest niebieski, możemy untapować sobie dwie niebieskie energie. Jeżeli mamy 5 kart w dropie, możemy zapłacić życiem, biorąc jedno życie zamiast płacić energią. Jest to jeden z najlepszych counterów aktualnie w całej grze. No i oczywiście maksymalną ilość, jaką możemy mieć, czyli 4. Dodatkowo ja używam 5 counteru jeszcze, Whis Coercion z pierwszego dodatku. Jest to taka troszkę gorsza wersja Dimension Magic, czyli po prostu kosztuje nas 1 energię i neguje atak i untapowuje 1 energię. Więc można powiedzieć, że w efekcie jest to darmowa po prostu kontra. Defensywno-ofensywną kartą w tej talii jest Raging Spirit Son Gohan. Bardzo się przydaje na początku, gdy tak naprawdę w pierwszych dwóch turach nie mamy za bardzo czego zagrać, żeby w ogóle pocisnąć jakoś przeciwnika. W pierwszej turze najlepiej zostawić sobie otwartą energię, użyć defensywnie Son Gohana, obraniając sobie życie przed atakiem przeciwnika, no i oczywiście zostawić go, żeby untapnął się w naszej drugiej turze i ewentualnie zlikwidował po prostu przeciwnikowi 1 kartę. Jedną z lepszych nowych kart przeciwko taliom aggro jest Son Goku Striving to be the best. Bardzo dobra niebieska karta o koszcie 2. Oczywiście ma barierę, permanentny skill, że karty przeciwnika o koszcie 2 albo mniej nie mogą atakować. Bardzo dobrze jest wymieniać karty na ręce na samym początku, dopóki nie dociągniemy tej karty. Z racji tego, że po prostu praktycznie przez pierwsze 2-3 tury stopuje ona przeciwnika przed atakowaniem nas, a właśnie te pierwsze 2-3 tury są w talii dla Janemby bardzo ważne. Standardowo, jak w każdym niebieskim deku, musimy mieć 4 karty Senzu. Jest to bardzo dobra karta, żeby na samym początku dociągnąć ją, szczególnie w połączeniu z kartami obronnymi, które właśnie zaraz pokażę. Karta działa standardowo, zapewne jak wszyscy wiedzą. Wybieramy 1 kartę swoją i ona ma plus 5000 do końca tury. Untapujemy sobie 2 energie do Active Mode'a. Generalnie można je używać ofensywnie, defensywnie. W tej talii bardziej preferuję defensywne użycie. Jak wspomniałem, Senzu działa bardzo fajnie z defensywnymi battle cardami. Tutaj mamy taki przykład AOE Sparring Intimidator SSJ Blue Vegito. Karta z Ultimate Boxa. Jedna według mnie z najlepszych niebieskich generalnie kart. Jej permanent działa tak, że jeżeli nasz lider jest niebieski i ta karta jest w rest mode, dostaje on barierę i przeciwnik nie może atakować naszego lidera. Jest to taki swoisty taunt. Dzięki temu, że ma 20 000, generalnie łatwo go obronić i outkombować. Zresztą jak już wcześniej widzieliście, w tej talii mamy tak jakby 12 super combo, więc generalnie mamy bardzo dużo środków do obrony. Dodatkowym takim bonusem jest, że jeżeli zagramy go mając 5 energii, dociągamy sobie jeszcze kartę. Ja używam 2, według mnie więcej nie potrzeba, czasami niektórzy używają 3. Według mnie 2 to jest wystarczająca ilość. Dodatkowo przy dekach bardziej agresywnych dobrze sprawdza się karta typu Deadly Defender. Jest to karta z najnowszego dodatku. Oczywiście także ma barierę
I jego permanent działa w bardzo podobny sposób do Vegito, że jeżeli mój lider jest niebieski i ta karta jest w rest mode, przeciwnik nie może atakować mojego lidera, jednak tutaj z racji tego, że no, on kosztuje o 1 mniej, bo kosztuje 3, ta karta dostaje minus 5000 powera w turze przeciwnika. Pozostałe karty są takie już bardziej na talię, już, że tak powiem, przygotowane na konkretny archetyp. Mafuba to jest taka dodatkowa negacja, ale oczywiście Mafuby nie rzucamy na byle jaki atak, tylko czekamy po prostu z nią na jakiegoś dużego finishera, szczególnie który ma na przykład dual atak, triple atak i tak dalej. Karta ta działa w taki sposób, że neguje ona atak i kładziemy tą kartę na kartę atakującą, której atak zanegowaliśmy. I do końca następnej tury przeciwnika ta karta pozostaje na karcie atakującej i wtedy karta pod spodem nie jest w ogóle liczona jako battle card. Jest tak, jakby jej w ogóle nie było. Na stole zostaje po prostu Mafuba. Nie liczy się ona pod liczbę gdzieś tam efektów, nie jest usuwana efektami, które usuwają battle cardy i tak dalej. Dzięki temu fizycznie pozbywamy się tak naprawdę jakiegoś finishera na 2 tury praktycznie. No i oczywiście jest to technicznie rzecz ujmując jedyna karta, która może nas uratować tak naprawdę przed Gogetą w deku pod Shenrona, który dostanie triple atak i ma triple strike. Dodatkowo przeciwko właśnie dekom z dużymi finisherami polecam blokera Courageous Heart Yajirobe. Jest to generalnie bloker, który kosztuje 2, ma 5000 powera, no i ma Revenge, czyli bardzo ważny skill, który po prostu zabija atakującą kartę po zakończeniu battle. Czyli generalnie wszystkich finisherów. Oczywiście Revenge ma też bardzo dobrą zaletę, że działa na karty z barierą, więc zabija też na przykład Gogetę. Po lutowym limicie mamy kartę Unyielding Spirit Trunks. No, była to jedna z najlepszych po prostu niebieskich kart. W sumie nadal jest, tylko oczywiście teraz jest zlimitowana do 1 sztuki na talię. Karta wydaje się bez żadnych większych efektów, jednak jej największą zaletą jest to, że kiedy używamy jej do combo i nasz lider jest niebieski, wybieramy jedną naszą energię i switchujemy ją do Active Mode'a. Bardzo się to przydaje przy obronie, przy ataku, jeżeli nam na przykład zabraknie jednej energii do efektu Janemby. Możemy sobie tym przyspieszyć na przykład wyciągnięcie właśnie 4-dropowego któregoś Janemby lub ewentualnie po prostu zostawić sobie otwartą energię do użycia negacji lub jednego z naszych super comb za 1 energii. Dodatkowo przeciwko wielu efektom mamy kartę Dark Power Black Masked Cyan. Jest to jedna właśnie z nowszych kart i głównym powerem jest to, że jeżeli przeciwnik zagrywa jakąś kartę, która ma 15 000 powera albo mniej, za pomocą efektu, który nie jest keywordem, czyli tak w skrócie możemy określić, nie jest to czerwony jakiś efekt typu na przykład swap, to musi usunąć sobie 2 karty z ręki. Jest to bardzo mocny efekt, generalnie stopuje bardzo dużo talii, zarówno stopuje ofensywę, jak i defensywę. Przykładem karty, która po prostu cierpi z powodu Black Masked Cyana jest Raging Spirit Songgohan, ponieważ jego efekt to jest zwykłe auto, czyli nie jest to non-keyword skill. Jeżeli przeciwnik użyje takiej karty do skombowania i ona wejdzie w rest mode, to musi usunąć sobie 2 karty z ręki. Dodatkowo, jeżeli zaatakujemy Masked Cyaninem, możemy wziąć 1 kartę z życia i on dostaje wtedy plus 10 000 na dany atak. Możemy po prostu usunąć przeciwnikowi jakąś kartę. Oczywiście w deku pod Janembę nie potrzebujemy się szybko self-awakenować, potrzebujemy jego efektu, więc nie dajemy go do rest mode'a atakiem. On po prostu zostaje na stole i czeka. No oczywiście kolejny jego minus jest taki, że w deku przeciwko Baby Vegecie no to długo na stole nie posiedzi. I ostatnią kartą jest karta at all cost Vegeta. Aktualnie jeden z najlepszych niebieskich finisherów, jeżeli w ogóle nie najlepszy. Niektórzy uważają, że nawet lepszy od Gogety, ponieważ można go dużo wcześniej wyciągnąć, to pierwsze, a 2 ma dużo też więcej efektów.
Dodatkowo daje nam dodatkowe 2 karty z naszego życia. W przypadku deku pod Janembę, gdzie mamy bardzo dużo kart w życiu przez większość gry, generalnie tego efektu możemy praktycznie zawsze użyć. Nie musimy się bać o to, że nam tego życia do efektu zabraknie, chyba że przeciwnik bardzo gra agresywnie, no lub dociągniemy po prostu Vegetę gdzieś na samym początku albo na samym końcu gry. On kosztuje oczywiście 4, jednak jego efekt działa podobnie do Vegito, że kiedy zagrywamy tą kartę, ciągniemy jedną kartę i wybieramy jedną energię i switchujemy ją do Active Mode'a, a jego Activate Mainem, jak już wspomniałem, możemy wybrać sobie 2 karty z life'a i dodać je do ręki. Wtedy ta karta dostaje plus 3000 powera za każdą energię, którą mamy. Jeżeli mamy 5 albo więcej energii, wybieramy jedną kartę przeciwnika i KO-ujemy ją, a ta karta dostaje Triple Strike do końca tury. Czyli generalnie, jeżeli mamy na przykład 5 energii, używamy jego efektu, bierzemy 2 karty z życia, on dostaje plus 15 000 power, Triple Strike i usuwamy przeciwnikowi kartę ze stołu, jakąkolwiek. Talia generalnie nie jest bardzo skomplikowana do budowy, praktycznie wszystkie wersje wyglądają tak samo, różniąc się tak naprawdę tylko kilkoma kartami. Głównie wariacje to gdzieś tam są przy ilościach w tym właśnie milczenie tak zwanym, czyli w ilości Janem lub ewentualnie właśnie w ilości jakichś tam mafub lub dodatkowych defensywnych kart typu Vegito. Ja tutaj mam taką raczej wersję bardzo elastyczną. Tą talią można tak naprawdę iść agro w końcowej fazie gry, właśnie rzucając w jednej turze kilka Janem lub ewentualnie po prostu przeczekując przeciwnika. Ok, no to teraz jeszcze przejdźmy do side decku. Tak naprawdę w deku typu Janemba side deck roli pełni taką głównie uzupełniającą i defensywną. Powinien się składać głównie z kontr na jakieś tam typy talii. Dlatego na przykład w side decku ja osobiście mam 3 karty Kami Global Unifier. Jest to dość dobrze znana karta, jedna z tych, które spowodowały, że tak zwane talie pod Veggies przestały być już takie bardzo dobre. Karta działa bardzo prosto, ma deflekta, więc nie można jej zanegować żadnym counterplayem. Kiedy ją zagrywamy, ciągniemy kartę i jej Activate Main kosztuje 2 jakichkolwiek energii. Jeżeli przeciwnik ma 4 albo więcej battle kart w grze, wybieramy wszystkie karty łącznie z naszymi, ignorując barierę i je KO-ujemy. No to jest oczywiście karta do czyszczenia stołu. 4 to troszkę za dużo, 3 to jest taka idealna liczba i tak generalnie nie ma za bardzo co sajdować stali przeciwko po prostu takim dekom, które wystawiają cały stół. I tak naprawdę użycie jednego Kamiego w zupełności wystarczy. Przeciwko tak zwanym Ramp Energy taliom, które dodają sobie bardzo dużo energii, na przykład z karty Objection, mamy takiego Dende New to the Jab. Jego pierwsze efekty działają podobnie jak do Kamiego, czyli ma deflektę, jak go zagrywamy, ciągniemy kartę. Jego Activate Main z kolei kosztuje także 2, jednak działa w ten sposób, że wyrzucamy jego do dropa jako dodatkowy koszt. Jeżeli przeciwnik włożył sobie kartę do energii w tej grze używając jakiegokolwiek skilla, wybieramy jedną kartę z energii przeciwnika i dajemy ją do dropa. Bardzo fajną kartą z dodatku Clash of Fates jest karta Burnished Bones Borgos. Kiedy zagrywamy tą kartę, dociągamy jedną kartę i jego auto działa raz na turę. W trakcie tury przeciwnika, jeżeli untapuje sobie energię używając jakiegoś non-awaken skilla, to wybieramy jedną energię z jego pola energii i wywalamy ją do dropa. Karta jest głównie antyniebieska. Jeżeli ktoś na przykład użyje sobie w swojej turze Senzu, a nie Link Tronksa, no to w tym momencie wskakuje auto Borgosa, no i usuwamy mu jedną energię.
Jest to też bardzo fajne przeciwko na przykład mieszanym dekom niebiesko-żółtym, które są nastawione na agro. Dodatkową anty-agro kartą jest Crisis Crusher Son Goku. Jest to Budokai Card Club promo. Kosztują 3, ale jeżeli nie mamy żadnych kart w Battle Area, to redukuje się je koszt tej karty o 2. Jego permanent działa tak, że gracze nie mogą atakować kartami o koszcie 1, czyli to stopuje wszystkich tych jednokosztowych self-awakenerów tak zwanych, których skille po prostu ciągną karty z life'a. I raz na turę możemy usunąć przeciwnikowi kartę o koszcie 1. Przydaje się to szczególnie, żeby usunąć na przykład maskę Saiyanina lub jakąś inną kartę, która na przykład dostaje krytykala po pociągnięciu karty z life'a. Ponieważ krytykale bolą praktycznie każdą talię. Przeciwko żółtym dekom Time Control Chronoa, która na całą grę wyłącza Shugesha. Jest to praktycznie tylko i wyłącznie przeciwko Shugeshowi. Kiedy zagrywamy tą kartę, dociągamy oczywiście jedną kartę i na całą grę przeciwnik nie może zagrywać kart za pomocą skillu Super Combo. Wielu ludzi myli tą kartę z tym, że wyłącza ona całkowicie Super Combo, jednak nie, działa ona tylko i wyłącznie na efekt, aktualnie w tym momencie wyłącznie działa na efekt Shugesha, który po prostu zamiast dociągnięcia karty z Super Combo zagrywa Saiyanina o koszcie 3 albo mniej, więc Chronoa wyłącza mu ten drugi efekt, jednak sama karta, ten bonus 10 000 zostaje. Dodatkową taką defensywną kartą jest Xenobaton. Mi się osobiście mało kiedy przydawał, raz mi tak naprawdę tylko uratował grę. Jednak przeciwko takim taliom, gdzie nie jesteśmy w stanie bardzo zatrzymać przeciwnika i musimy bardzo szybko zagrywać karty i wykorzystywać naszą energię do maksa, to polecam side'ować przynajmniej jedną. W side'deku mam 2 kolejnych Yajirobów, to już tą kartę omawiałem, więc nie ma większej potrzeby. Oczywiście jeżeli gram przeciwko na przykład Gogecie albo jakimś innym heavy deckom, które mają dużo finisherów mocnych, to side'uję więcej Yajirów. Dodatkową defensywną kartą przeciwko właśnie talii pod Gogetę jest Group Leader Pilaf. Jest to counter, który tak naprawdę nie zatrzymuje ataku karty, ale możemy dzięki niemu usunąć jeden skill karty. Więc na przykład jeżeli zaatakuje nas taki Gogeta, możemy usunąć mu triple atak, który dostał od Shenrona, lub triple strike. Zależy jak się czujemy bardziej, czy dostać naraz 3 życia ewentualnie, czy w 3 osobnych atakach. W razie na przykład grania przeciwko właśnie Swapom, Gogecie lub innym bardzo takim ofensywnym dekom. Jeszcze jedna Mafuba w side'zie, tak dla bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy iść bardziej w agro, ponieważ wiemy, że gramy przeciwko na przykład też talii pod Janembę lub jakiemuś innemu defensywnemu deckowi, można dorzucić sobie 2 Filtering Destruction Champa. Jest to combo, które kosztuje 1 energii, dodaje nam 10 000 boostu i Double Strike dla karty, do której kombujemy. Bardzo fajnie się to sprawdza razem z Janembami, Double Strike Critical zawsze jest bardzo bolesny. I ostatnią taką kartą, żeby czyścić bardziej boarda, czyli stół oczywiście, jest właśnie Gotenks, którego jeżeli zagrywamy, on ma burst 5, musimy usunąć sobie 5 kart i usuwamy przeciwnikowi 100 kart ze stołu. Ma barierę i double strike, więc to jest taki dodatkowy pressure. Ok, to jeżeli chodzi o talię i side deck, to by było wszystko. Tutaj jednoczesnym minusem albo i plusem tej talii jest to, że może ona po prostu dostosować się do każdego stylu gry. Najgorszym matchupem dla tej talii jest talia typu hand control, ponieważ będzie nam wyrzucać wszystkie dobre karty z ręki, i tak naprawdę nie będziemy mieli za bardzo czym grać. Ta talia nie ma zbyt dużo kart, które zostają na stole i będą nam dociągać karty. Rozwiązaniem tego problemu może być na przykład zagrywanie Shenrona 4-kosztowego ze starteru, który będzie nam wracał na przykład karty super combo na stół, jednak zwalnia nam to też troszkę samą tą talię.
Generalnie właśnie hand control jest bardzo trudny do grania przeciwko tym deckiem. Przeciwko aggro ten deck też sobie całkiem dobrze radzi. Zależy oczywiście jakie to jest aggro, jeżeli by to było coś w stylu starego Hero Storma jeszcze przed banem Gotena, no to ten deck nie miałby praktycznie absolutnie żadnych szans przeżycia, chyba że wliczając wbudowaną negację ataku przeciwnika na karcie Awaken. W meczach przeciwko na przykład najnowszej talii Broly Lineage z Victory Strike'iem, ta talia też sobie radzi całkiem nieźle, czego dowodem były chociażby Mistrzostwa Europy, gdzie oczywiście talia tego typu wygrała. Nie różniła się zbytnio od tej wersji, ale miała kilka innych kart, które w naszej mecie generalnie się nie sprawdzają, ponieważ no, dużo ludzi nie gra też wariacjami z ogólnej mety amerykańskiej i takiej ogólnej europejskiej. Jeszcze tak może wytłumaczę, co to jest meta. Meta to jest most effective tactic available, czyli po prostu najlepsza strategia, która jest w tym momencie najskuteczniejsza. Więc no, Janemba, pomimo tego, że teraz jest bardzo duży hype na nowego Broly'ego i Baby Vegetę z nowym promosem, wydaje mi się, że zawsze gdzieś tam będzie po kątach na turniejach się pojawiać, czasami coś wygrywać. Szósty set przyniesie bardzo dużo agrodeków, bardzo dużo tury 2-3 stormów. Nie będą one jakoś aż tak broken według mnie jak Hero Storm, jednak no, dla talii Janemby no, będzie to na pewno troszkę gorsza meta niż teraz, więc w takim wypadku, jeżeli nastawiacie się na jakiś challenge dla siebie, chcecie trochę wysilić szare komórki na turnieju i generalnie też przy okazji zmusić przeciwnika, żeby się napocił trochę, no to jak najbardziej talia jest dla Was. Dzięki wielkie, no i generalnie jeżeli tam Wam się podobał filmik, no to zostawcie Sebastianowi łapkę w górę, no i oczywiście subskrypcję. No i jeżeli macie jakieś sugestie tam gdzieś do przyszłych jakichś filmów tego typu, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Dzięki wielkie.